Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Witam wszystkich swoich podglądaczy, oglądaczy, subskrybentów, wspierających, w szczególności wspierających. Witam serdecznie i zachęcam pozostałych do wspierania kanału. Dzisiaj Wam zaprezentuję model samolotu firmy, której na chwilę obecną nie mam jeszcze w ofercie sklepu. Jest to firma Dora Wings i prezentuję Wam dzisiaj model samolotu, dość nietypowo samolotu i na dodatek jeszcze w skali 1,48. Warto zwrócić uwagę, jak wygląda pudełko do samolotu 1,48 od firmy Dora Wings. Chowa się on pod numerem 48051 i powiem Wam, niektórzy zauważyli, że ostatnio dostałem takiego przeskoku nagle z broni pancernej, z pojazdów na lotnictwo. Od tego, posłuchajcie moi mili, zaczynałem, od sklejania samolotów. I powiem Wam, że wziąłem sobie na warsztat jeden samolot w skali 1,72, taki z tych bardziej zaawansowanych. No i powiem Wam, że zauważyłem u siebie, że niestety, ale już w szkłach powiększających, w tak zwanej przyłbicy, nie za bardzo już dobrze widzę. Mówię o tym swoim starym wynalazku. Ja używam tego typu. Mam jeszcze nowszy wynalazek, współczesny, ale powiem Wam, z taką już z wymiennymi szkłami, ale jakoś nie mogę się przestawić do tamtego. I zostaję przy tym swoim starym razy 3. No i właśnie dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o samoloty, no to wkraczam w inną skalę, w większą skalę, w skalę 1,48, ponieważ tu już coś widzę. A wracając do tego pudełka, czy pamiętacie, jak Wam prezentowałem samolot Thunderbolta również w 4.8 od firmy, o rany boskie, Mini Art? No jest tam niesamowicie wielki model. Ja może porównam teraz. O matko boska, jakie wielkie. Widzicie, ten prezentowałem Wam. Skala 48. Rozmiar pudła, no trochę duże, powiem Wam, nie? I zaraz zobaczymy. Tutaj wiecie, co jest. Jeżeli chcecie, mogę Wam pokazać kolejnego Thunderbolta. Mówię o tej maszynie. Też Basic Kit. I jeżeli chcecie, to oczywiście mogę Wam pokazać ten model, właśnie jeden z ostatnich Thunderboltów od Mini Arta, ale dzisiaj chciałbym się skupić na tym modelu. Ja go specjalnie kupiłem, żeby pokazać Wam m.in. różnice w pudełkach. W lewym górnym rogu będziecie mieli odnośnik do unboxingu Thunderbolta z Mini Arta w wersji Basic. No a teraz co, moi mili? Thunderbolt. Co to jest takiego ten Thunderbolt? Jeden z bardziej znanych samolotów, chyba po Mustangu, jeżeli chodzi o amerykańskie samoloty, po Mustangu. Jest to Republic P-47 Thunderbolt, potocznie zwany też Jugiem, przepraszam, czyli Juggernaut. Juggernauta powinniście znać, jest to postać Marvela. No, później powstała ta postać, a ostatnio mogliście Juggernauta spotkać w drugim Deadpoolu. No i dzisiaj takiego Juggernauta, ale latającego Wam chcę zaprezentować. Jest to, co to jest w ogóle ten właśnie Thunderbolt? To jest jego nazwa, czyli błyskawica, z tego co pamiętam. Jednomiejscowy samolot myśliwski i uwaga, myśliwsko-szturmowy. Największy, posłuchajcie, jednosilnikowy myśliwiec z II wojny światowej.
W sumie wyprodukowano ponad 15 tysięcy, prawie 16 tysięcy sztuk tych samolotów, oczywiście w różnych wersjach. Najliczniejszym był on oczywiście najliczniejszym z samolotów myśliwskich w USA. Był używany przede wszystkim na wielu frontach II wojny światowej. A mianowicie latał oczywiście w Afryce, w Europie, na Dalekim Wschodzie, no i oczywiście też nad Pacyfikiem. I Thunderbolty między na przykład marcem 1943 roku a sierpniem 1945 wykonały, uwaga, 545 tysięcy lotów bojowych. I uwaga, zrzuciły 132,5 ton bomb. Wystrzeliły, uwaga, prawie 60 tysięcy rakiet. Tak, bo tutaj, jeżeli chodzi o Thunderbolty, pamiętacie, myśliwsko-szturmowe. Więc tutaj wystrzeliły prawie 60 tysięcy rakiet. Uwaga, 125 milionów pocisków karabinowych, niszcząc w powietrzu na ziemi, uwaga, ponad prawie 12 tysięcy samolotów przeciwnika i uwaga, przy własnych stratach 50% tak naprawdę, 5222 maszyny, z czego uwaga, 824 maszyny w walce i stosunek zwycięstw i strat w walkach powietrznych, jeżeli chodzi o Juggernauty, no to wynosi, powiem wam, nieźle. Praktycznie 5:1 posłuchajcie, Thunderbolta. I powiem wam, że to jest właśnie Thunderbolt, czyli ten P-47, Republic P-47, tu w wersji B, tak naprawdę był protoplastą, prekursorem dzisiejszych samolotów myśliwskich wielozadaniowych, czyli takich, które mogą sobie walczyć, ale mogą też lecieć gdzieś i coś zniszczyć, tak? Albo kogoś zniszczyć. Dobra, posłuchajcie. Mamy pudełko Dora Wings. Artbox. Powiem wam, że nie rzuciło mnie Artbox mnie nie rzucił. Rzuciło mnie co innego. Jedno z malowań. I posłuchajcie, Lucky Szczęśliwa Siódemka. Bardzo fajne malowanie i przede wszystkim wczesne oznakowanie lotnictwa amerykańskiego. I teraz tak, co nam daje Dora? Samolot praktycznie 23 cm. Jeżeli chodzi o tutaj skrzydła, to będzie miał 227 mm i uwaga, części plastikowych ma 135, fototrawionych 28, no i oczywiście nie zawiera kleju i farb. Tak prezentuje się pudełko. Tutaj mamy reklamówki oczywiście innych samolotów. Powiem wam, że te inne samoloty Condron jakoś tak nie mogę się do niego przekonać. Do tego Vanguarda jako tako. A tutaj trzeba też powiedzieć, że jest to firma ukraińska, jeżeli chodzi o Dora Wings. No i właśnie sobie rozmawiam z Dorą i mam nadzieję, że część ich modeli pojawi się w niedługim czasie w ofercie sklepu. Tu jest to takie fajne malowanie wczesne właśnie amerykańskie, dwubarwne, gdzie wszystkie krawędzie były pokrywane innym kolorem zieleni, a pozostałe, to zresztą macie, też pokazywałem wam kolory amerykańskie, jak były malowane, że wszystkie krawędzie na przykład na skrzydłach, tylnym stateczniku, pionowym, poziomym, tak samo były właśnie czasami też na grzbiecie, były w takie właśnie innym kolorem, może to zobaczycie, malowane właśnie na tego typu innym kolorem farby. Dlaczego? Nie wiem. Jak ktoś wie, niech powie. No i tak prezentuje się, posłuchajcie, zawartość i zaraz omówimy sobie właśnie, co zawiera ten moduł, bo ja już wiem. Więc tak, dostajemy tego typu rozmiarów instrukcje. Powiem, że bardzo przyzwoicie, ładnie to wygląda. Tak, nawet gdyby nie było taki tylko czarno-biały, byłby taki, powiedzmy, białe krawędzie tego Thunderbolta, powiedzmy w locie,
Fajnie jest to wszystko zrobione, to naprawdę by to było jeszcze bardziej kozacko zrobione. Bardzo mi się podoba ten czarny. Tutaj mamy Dora Wings 48. Format zaraz zobaczymy, czy aby nie za mały, ale patrzymy sobie. No dobra, co mamy na kolejnych zdjęciach, stronach. No właśnie, i mamy teraz, posłuchajcie, bardzo fajnie to rozłożone wszystko. To mi się podoba. Mamy wykaz ramek, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramek plastiku szarego. Mamy jedną ramkę przezroczystą, mamy nawet sporą blaszkę i uwaga, co jest bardzo ważne, szczególnie teraz jak już sobie lepiej domowym, firmowym zaciszu, powiedzmy w domu nie sklejam, w firmowym zaciszu samoloty, zwróciłem na jedną rzecz uwagę. Jeżeli model nie ma masek w zestawie, co powinno być tak naprawdę już standardem, maski w modelu, z tego co pamiętam Arma wsadza maski, wiecie co, fototrawione elementy, szczególnie te, które są wewnątrz w ogóle samolotu, szczerze mówiąc, grzeją mnie. Powiem wam. Owszem, pasy fajne są, tak jak na przykład w przypadku PZL-a od Army, z tym, że ja mam jeszcze tego PZL-a Model Kit, gdzie Arma dzieliła na Model Kit i Expert Kit, przestała, może na skutek tego, co kiedyś wypowiadałem się na temat modeli Army i posłuchajcie, porównywałem właśnie model, tak, Expert Kit porównywałem z Model Kitem. To znajdziecie w lewym dolnym rogu, właśnie ten mój unboxing, jeden z pierwszych, gdzie jeszcze mogłem się jąkać, czkać i tak dalej, ale w każdym razie powiem wam tak, gdyby tej blaszki nie było, naprawdę korona z głowy by mi nie spadła. Fajnie, że jest, fajnie, że są te pasy, ale powiem wam, że na przykład zamiast tego, moim zdaniem tak, powinny być na pewno maski i nie tylko na sam oszklenie kabiny, ale na przykład tak jak malujemy sobie powiedzmy kółka, nie? Mamy na przykład do pomalowania, o właśnie na przykład tutaj jest jeszcze inna bajka, tu mamy właśnie na przykład jeżeli mamy koła w całości, chociażby tak jak w ostatnim IARze od IBG. No i kurczę, ciężko czasami jest pomalować, szczególnie w 7.2. Powiem wam tak, żeby na przykład nie wyleciało nam. Nie każdy potrafi sam wykonać maski. A jeżeli tutaj na przykład mi zabrakło właśnie w Dorze, że brakuje masek na koła, no tutaj jest inaczej rozwiązali, więc można tutaj domyślić się, dlaczego nie ma masek na kół. Ale na przykład powiem wam, że tak, wiele firm wydaje po prostu maski, dorzuca do zestawu i naprawdę, Ukraińcy jeszcze widzę dorzucają fototrawione elementy. Ten model naprawdę nie ma jakiejś wysokiej ceny. W 4.8 na zestaw, gdzie mamy blachy na dzień dobry, mamy maski, nie musimy nic dokupować, poważnie mówię, nie musimy sobie dokupować żadnych żywicznych dodatków, żeby były poprawiane, bo ten model jest poprawnie wykonany. Zaraz pewnie znajdą się fachowcy, którzy będą zaraz lament, że EDEK wydaje. No co mnie interesuje EDEK? EDEK niech sobie wydaje nawet w różowym plastiku. Moja firma to jest moja firma, tak, a że EDEK, no nie, posłuchajcie, no dla mnie tłumaczenie postępowania na przykład jakiejś firmy postępowaniem innej firmy, to jest największa głupota, jaka może być. Bo EDEK. Nie wiem, nie znam Edka, ani Stasia żadnego, no nie, teraz sobie jaja robię, ale powiem wam, że każda firma, i tutaj Dora bardzo fajnie to robi, ma własną politykę, czyli nam wrzuca, nie ma żadnego podziału, tak jak kiedyś było przy Armie, że jeden prosty, drugi trudny model, w jednym znajdziemy złom, w drugim nie, czyli mówię tutaj o blaszkach, albo kalki. No po prostu Arma przemyślała pewne rzeczy i naprawdę teraz ich modele mają, nie mają blaszek, ale mają maski. To jest bardzo ważne przy malowaniu kokpitów, niektórych elementów. I teraz każdy sklejacz domowy będzie w pełni osikany, wręcz bym powiedział, że ma te maski. Nie musi, kurczę, nie wjedzie pędzelkiem czy czymś tam, aby nie skrzywi, nie potnie szyby, robiąc maski chociażby z taśmy maskującej, tego typu na przykład.
No bo ktoś jest, posłuchajcie, ktoś jest fachowcem, no nie możemy się podpierać tylko i wyłącznie, nie robimy modeli dla ludzi, którzy super sklejają, mają to wszystko w nosie i w małym palcu. To ma być model dla każdego domowego sklejacza, żeby po prostu nie dostał kota, tak, żeby się nie zniechęcił do sklejania modeli. I idźmy tym ludziom na rękę, a nie kombinujmy, że dodatkowy zarobek sobie walniemy, kupcie sobie maski oddzielnie, nie? Na przykład za 1/4 modelu, nie? Kup sobie maseczki, sam sobie kup maseczki. I powiem wam teraz tak, patrzę na etapy sklejania. Tu widzimy, mamy 48 i wiecie co, w 4/8, w 3/2 jest to naprawdę budowanie silnika tego w ten sposób, nie w 7/2, nie, bo to jest masakra, ale budowanie takiego silnika sprawia przyjemność, powiem wam. To jest naprawdę bardzo fajna, duża frajda. Budujemy taki silnik. Ten silnik zaraz zobaczycie zresztą jaki jest. O, tu wam pokażę na przykład silnik od PZL-a od Army. On jest częściowo pomalowany, częściowo jeszcze nie pomalowany, ale w każdym razie będzie przerabiany, łoszowany, będą jeszcze srebrne farby nanoszone różnego typu. Właśnie, tu jest PZL od Army. No i tego typu 4/8 i tego typu silniczek ja mogę sobie jeszcze nawet tutaj blaszki doczepiać, nie? Ale nie do 7/2 z 5 elementów, jakaś popierdółka, no już nie róbmy sobie jaj. Niech zrobią z żywicy oddzielny model, proszę bardzo, masz, kurna, nalej benzyny i lataj. Ale jeżeli ja nie widzę w ogóle, no weźcie, wiecie, że tutaj tego silnika praktycznie nie będzie widać, będzie głównie to widać i coś tutaj, bo tu idzie jeszcze osłona. Ale tutaj no głupio by było zrobić silnik do PZL-a w bardziej uproszczony sposób. I tak fajnie to Arma zrobiła. I tak tego silnika nie widać, poważnie. No i co tutaj lecimy z instrukcją? Posłuchajcie, to jest właśnie tu, gdzie śmigiełko wchodzi, będzie się kręciło, jak tak zrobicie. I czytelna, bardzo fajna, czytelna jest ta instrukcja. Tak, dobrze mówię? Fajnie jest, posłuchajcie, jak to jest wnętrze kabiny zrobione. Bardzo fajnie, kabina bez żadnych stelaży. Nie mamy żadnych klatek. Klatkę właśnie sobie sklejamy w ten sposób. No mamy, widzicie? Że mamy podłogę, fotelik, płytę pancerną za pilotem, zagłówek. Mamy boczne, no w niektórych samolotach faktycznie ta klatka jest i inaczej się nie da zrobić. Na przykład tak jak w PZL-u. Ale wiecie co, tu jest zrobione to wszystko przemyślane, bo patrzcie, kabina, tu można było cudawianki jeszcze zrobić, nie? No ale po diabła, skoro nasz widok się kończy tej kabiny tutaj. Koniec, tak? Co innego, jeżeli są 2-, 3-miejscowe, 4-miejscowe samoloty, na przykład torpedowce, bombowce, gdzie jest duży kadłub, duża część kadłuba po prostu przeszklona, tak jak na przykład w Karasiu, tylko na przykład Japończycy mieli całość przeszkloną, nie? Bo Karaś ma częściowo tylko przeszkloną w dużej mierze. I patrzę w tej chwili na tą instrukcję i powiem wam, ma to ręce i nogi. Fajnie jest to zrobione, zaplanowane, przemyślane. Elementy, no Thunderbolt jest w ogóle dużym samolotem, tak, więc w 4/8 to nie będzie takie pitu małe, ale fajnie, no powiem wam, bardzo fajnie jest to zrobione. Tu mamy właśnie, to jest właśnie ta część, gdzie mamy, tu podwozie nam się chowa i widzimy tyle, ile trzeba, tyle, ile tak naprawdę było widać, jeżeli chodzi o konstrukcję wnęk podwozia. Mamy naprawdę tak, mamy uzbrojenie zrobione w jednym kawałku, czyli nie wklejamy sobie lufek. No ma te 4 karabiny. Co dalej mamy? Nie, popatrzcie sami. Mamy te uchwyty tutaj takie, część konstrukcji, mocowania skrzydeł i to jest jeszcze fajne. To, tak jak na przykład IBG zrobiło Focke-Wulfy i powiedzmy, co tam zrobiło IARY.
jeszcze rumuńskie, ale powiem wam, że w 7.2 jakby tego nie było, była możliwość zrobienia w ten sposób skrzydła, w jednym kawałku dół skrzydła, to naprawdę nikomu by to by nikomu korona z głowy nie spadła, powiem wam. Można by było takie elementy wkleić w dolną lub w górną część skrzydła. Co dalej mamy, posłuchajcie. No właśnie, kółka mamy w ten sposób, że mamy oddzielnie opony. Tutaj mamy dwie opony. Z dwóch elementów się składają koła. Zaraz sobie lukniemy, jak opony są zrobione, czy trzeba żywiczne dokupić specjalnie. Posłuchajcie, bardzo ładnie wykonane śmigło. W każdym razie łopaty mamy w jednym, w drugim kawałku. Bardzo fajny pomysł. To za chińskiego boga nie wiem, co to jest. Coś z celownikiem, ale może to zaraz się dowiemy, gdzie to wklejamy. A, tutaj. Proszę bardzo. Do kabinki. O ile dobrze zrozumiałem, 33. Tak, to jest ten element, posłuchajcie. Tu mamy celownik, proszę bardzo. I ten element, cyk, bryk, po pomalowaniu wklejamy sobie tutaj. Już po złożeniu, zobaczcie, że jest fajnie to przemyślane, że taki element nie wklejamy w czasie sklejania, powiedzmy, tej kabiny, tak, całego przedziału pilota, tylko możemy sobie później skleić. Niewielu producentów tak robi. No widzę, że trzeba trochę pokombinować przy podwoziu, ale w 4.8 ok, to żaden problem. No tu mamy kolejne elementy sklejania, sklejamy sobie, sklejamy. Mamy bardzo fajnie zrobione rozwiązanie tylnego koła, które chowane jest w czasie lotu do kadłuba. Szybę mamy możliwość zrobienia, szyba jest, dwa elementy składa się o szklenie kabiny i albo sobie robimy otwartą, albo zamkniętą, nie ma kombinacji otwarta, zamknięta. No i malowania, posłuchajcie. Malowania są bardzo fajne, tu jest, mamy tak, Hubert Zemke latał w 1942 roku. To jest to malowanie. Nie mam zielony, nie znam gościa, nie widziałem na oczy, kto to jest Hubert Zemke. Dopiero powiem wam, często szukam opisu o danym gościu, który latał danym samolotem, albo po numerze samolotu, bo tu mamy ten 416002. Warto sobie wtedy poszukać, kto to był ten Hubert Zemke, poza tym, że był pilotem Thunderbolta, jakich wyczynów może zrobił. Warto też na przykład, tutaj nie mamy opisanego kto, Wright Field, Ohio. No i tu mi się to podoba właśnie malowanie. Lucky Szczęśliwa Siódemka, seria, a właśnie, 7. seria P47, bo tych serii, posłuchajcie, tam jest jakaś maniana w ogóle była z Thunderboltami. Zachęcam was do przeczytania P47, a szczególnie B. Właśnie ten model mnie zainteresował ze względu na to, że były takie jaja z tymi samolotami w wersji B, zanim one tak naprawdę, finalna wersja P40B powstała, to działo się w międzyczasie. Trochę się rozwalili, trochę nie. Od czego teraz zacząć? A teraz to zacznę, przede wszystkim obniżę kamerę. No to co? Szable w dłoń, hajda na koń. Otwieramy torebkę strunową. I tu sobie wyciągamy, posłuchajcie. Wyciągnijmy sobie, kurka wodna kocham, za małe torebki strunowe, dobra, mój model mogę nawet porwać. Tak prezentuje się oszklenie. Zwróćcie uwagę, jak potężna była obudowa kabiny, ile trzeba zasłonić, a ile będzie zamalowane. No powiem wam tak serdecznie, tego wszystkiego widać. Tu jest przód, jeżeli chodzi o przejrzystość. Dobra. Instrukcja PZL od Arma. Wszystko jest idealnie widać. Proszę bardzo, poczytajcie sobie. Nie ma żadnych zniekształceń.
Mamy oświetlenie, elementy oszklenia świateł na skrzydłach, pod spodem i celownik chyba tu będzie. Tak, celownik. Tu mamy szybkę do celownika. Zaraz ktoś się znajdzie, powie, to się nie nazywa szybka do celownika, tylko cudawianek. A propos, posłuchajcie, powiedziałem, sponsony były w markach 1. Wiecie co? Ja powiedziałem wykusze. I powiem wam, ja po prostu podałem nazwę, to były pierwsze czołgi i w Polsce tego typu rzeczy właśnie nazywano sponsonami. Ja pamiętam, że gdzieś czytałem polską książkę i tam było właśnie, nasi nazwali to po prostu wykuszami lub, dobra, nie będę tego tak walczył. Więc to była po prostu lechicka nazwa właśnie sponsonów w marku 1. Teraz tak, mamy kalkomanię. Kto drukował kalkomanię? Słuchajcie, masakra jest, niestety z przykrością muszę stwierdzić, że kalkomanie od Techmodu, już mam trzecie doświadczenie, ma bardzo grubą tą folię i odstaje od modelu. Trzeba nieźle się nakombinować płynami, bo jak nakleimy tak, po prostu ktoś sobie zdejmie, powiedzmy, tą kalkomanię położy, to normalnie widać ją, że ona odstaje od, nawet jak ją wdziubiemy, na przykład fakturę skrzydła, powiedzmy, to widać, że autentycznie widać takie dookoła ramkę i tak jakby w powietrzu była zawieszona. I przyglądam się tym kalkomaniom, czy tu jest gdzieś podany producent? Tak, kurczę, posłuchajcie. Kartograf. Włoska firma. Kurczę, oni robią rewelacyjne, naprawdę, jeżeli chodzi o kartografa, robią rewelacyjne kalkomanie. Widzę, że coraz więcej firm korzysta z kartografa i jest to naprawdę firma, gdzie te kalki idealnie schodzą nam. Zwróćcie uwagę, że tu praktycznie nie widać obwódek takich przezroczystych kalkomanii, czyli zdejmujemy dokładnie tą kalkę bez żadnego fartuszka takiego, powiedzmy, który się często zniekształca i dostaje nam taki świecący okrąg wokół kalkomanii. Ci wyeliminowali to. I powiem wam, że naprawdę, tak jak i Talerii też ma kartografa, tam nie ma problemu z kalkomaniami. I teraz tak się przyglądam. Tu mamy te kropki do wczesnych oznaczeń na samolotach amerykańskich. No jeszcze raz sobie popatrzcie. Tu jest ta szczęśliwa 7. Jak ktoś, posłuchajcie, nie da rady namalować, powiedzmy, tych pasów farbą, no to ma kalkomanię, tak? Bo można sobie zamaskować taśmą i pomalować dane kolory, właśnie. O, jak fajnie wygląda maska. Wreszcie będzie można pokazać, jak fajnie prezentuje się maska, ponieważ jest to szarego. No i widzicie, tutaj widać bardzo dobrze linię pocięcia. I to są właśnie naklejki do szyby. I zdejmujemy sobie takie elementy. Po prostu tu mamy przód. Naklejamy na oszklenie, malujemy aero i powiem wam w ten sposób mniej więcej. Tu jest przód. I mamy naprawdę fajnie pomalowane. Wtedy mamy właśnie oszklenie do samolotu. Nic nam się nie zrypie, jak na przykład ktoś nie ma tego, powiem wam tak, do większości samolotów, a szczególnie do 7.2, jak nie ma maski i na przykład takiego ktoś sobie kupi Junkersa, to powiem wam, że to jest umarł w butach, dosłownie to jest masakra, malowanie chociażby, czy nawet karasia, powiem wam, pomalowanie, nie dajcie Panie Boże łosia, w 7.2 od IBG, tak samo, posłuchajcie, bez właśnie tych kalkomanii, naklejek maskujących, to powiem wam, że zwalić można model w 5 sekund. Atakadora, ukraińska firma, gdzie się wojna dzieje, proszę bardzo, voilà. Blaszka, niezabezpieczona folią, czekajcie, bo już mniej więcej, dość sztywna, powiem wam, ma taka niełamliwa się, powiedzmy w ten sposób. Tak prezentuje się ta blacha.
Ja jeszcze za chińskiego Boga nie wiem, no wiem co to jest, tak? To są pasy. Ale za chińskiego Boga nie wiem, gdzie pozostałe elementy. Tu mamy jakiś celownik. No to tam część z tego wykorzystam pewnie. Nie wszystkie, bo jeszcze po prostu nie chcę czasu marnować na wklejanie pewnych elementów, których po prostu nie będę widział, no zapomnę, albo się coś zwali, nie dajcie Panie Boże. Przy wklejaniu widzę, tutaj jest jakaś przekładnia do wnętrza, tak, tu są jeszcze jakieś, ale nie jest wykluczone, posłuchajcie, nie znacie mnie. Aż tak. Więc tak, mamy kalkomanię, mamy maski omówione, blaszkę. No i teraz posłuchajcie, tutaj jest rozpakowana akurat kadłub, część wnętrz, tutaj mamy silnik, znaczy na to naklejamy silnik, mamy stateczniki, no i zobaczcie, to od spodu idzie. Osłona ta z przodu silnika, tu mamy pozostałe elementy właśnie, o, tu jeszcze sobie wklejamy te elementy, no ale jak prezentuje się nam w ogóle detal? Tego nie będzie widać. To wzmacnia gdzieś tu kadłub, nie? I teraz tak, to jest coś, co będzie pod spodem. Troszeczkę ten plastik jest świecący, więc może te detale mogą zanikać, ale mniej więcej prezentuje się detal na tym tak. Wygląda on naprawdę porządnie. Patrzyłem na zdjęcia w ogóle Thunderbolta, więc to był kawał bydlaka takiego metalowego, ale uwaga, nie od samego początku. Pierwsze wersje B były częściowo tylko metalowe, dalej były płócienne. Muszę doczytać do tego właśnie, czy on był cały metalowy już, czy częściowo był płócienny. I zaraz zobaczymy sobie na ogonie właśnie, czy tu są gdzieś jakieś nity. Tu nie ma nitów, więc to może być ten model, który jeszcze nie jest w całości, bo tu zaczynają się nity. I on może nie być w całości metalowy. Jeszcze tam się kolegę od dzbanków zapytam, czyli od Thunderboltów, ponieważ one są też dzbankami nazywane. Jak wygląda sprawa właśnie wersji B? Czy mogę zrobić w całości błyszczący na przykład model, czy na przykład część mogę fajnie tak zmatowić właśnie a la płótno. Tak jakby były malowane płótno, które nie zawsze tak samo się świeciło jak metalowe skrzydła. Ta sama farba była kładziona. No i detal wygląda tak. Powiem Wam, że on naprawdę bardzo fajnie linie podziału są zrobione. Tak się prezentuje tutaj. No tu na pewno był metalowy, mamy nity od tej strony. Detal jest bardzo fajny. No, powiem Wam tak, 4.8, więc ten model będzie gdzieś tutaj jeszcze z tyłu będzie, to gdzieś taki będzie. No, trochę modelu będzie. Czy ja mam gdzieś kawałek linijki? Nawet mam całą linijkę. O matko. Nie wiem, co to za ogryzek. Nie wiem, gdzie jest druga linijka. W każdym razie tak, bardzo fajnie to się prezentuje. Różni się ta strona od tej. Tu mamy jeszcze dodatkowe takie klapki, na które na pewno naklejamy naklejki eksploatacyjne. Powiem Wam, że ciekawe jak będzie podczas sklejania, tak? Jedni mogą psioczyć, inni mogą po prostu wychwalać ten model. Ja jeszcze nie wiem, co powiedzieć. No i teraz tak. Co to jest za ramka? Czy ona w ogóle się jakoś nazywa? Nazywa się Dora Wings, ale czy to jest ramka ABC? Nie widzę. Ale widzę za to, że jest bardzo ładnie wykonany silnik. O, właśnie, kółka. Łyse, Formuła 1 normalnie. Nie ma żadnych tutaj, powiedzmy, no szkoda, że tutaj mogliby dać kalkomanie, tak jak BG daje, chyba Arma też tak daje, właśnie, że są kalkomanie producenta. Może tu nie było producenta widocznego. W każdym razie mamy tak, jedno śmigło i druga część śmigła, bo on miał czterołopatowe śmigło. Tu mamy, widzę, uzbrojenie. No, te uzbrojenie to tak bym powiedział, kupra nie urywa.
Zobaczymy, może można kupić coś metalowego, no, część silnika. Tu mamy właśnie elementy, które wklejamy do skrzydła. A właśnie, zaraz, bo gdzieś tu było. Aha, dobra. Tu mamy część, którą wklejamy do silnika i w to wchodzi właśnie śmigło. Tak, to do silnika, a w to wchodzi śmigło. Jeszcze niektórych elementów w ogóle nie rozpoznaję, powiem wam. No to są do kół, tak, te elementy. Ale w każdym razie powiem wam, bardzo fajnie się to prezentuje. To jest, zobaczcie, z drugiej strony tego nie widać, nie? No to dali puste po prostu. A ciekaw jestem waszego zdania, czy to jest dobre rozwiązanie, czy wolelibyście, żeby tak z jednej i z drugiej strony tak samo wyglądało? Może by wasza dusza lepiej się czuła, albo i na przykład jest wystarczająco w ten sposób, no bo my jeżeli już patrzymy, to tamta strona to jest gdzieś głęboko, to zresztą też jest bardzo głęboko, więc jeżeli to jest spód tego, to tego w ogóle nie będziemy widzieć po założeniu wszystkich osłon. Wchodzi następnie tu, wchodzi następnie ta osłona, posłuchajcie. No i trochę widać, trochę będzie widać, fajnie to się poznęcam. Będę miał co brudzić, gdzie sobie druciki podoklejać, bo na przykład mam takie druciki, gdzie na przykład nie muszę malować czegoś na miedziano i chociaż mam farby miedziane oczywiście, zobaczymy. Tu mamy tak samo element silnika. No powiem wam, całkiem to wygląda. Dobra, posłuchajcie, bo to godzina będzie trwało, ja się będę tak zachwycała, czy wy macie aż tyle czasu na oglądanie. Kolejna ramka. Masa elementów głównie związanych z wnętrzem. Tu są na przykład do sterowania samolotem. Mamy radiostację tak samo, proszę bardzo. Dużo elementów, które są do podwozia, jak i również tylnego tego zawieszenia kółka. Powiem wam, że tu mamy deskę rozdzielczą z zegarami, wskaźniki. Właśnie, a gdzie to jest? Czy jest kalkomania? A, jest, dobra. Są zegary. Ok, dobra. A czy jest fototrawiona deska rozdzielcza? Nie ma. Jak gitara. Dobrze, to sobie malujemy i naklejamy w to miejsce, po prostu dobrze dopasowywujemy zegary z kalkomanii. Nie no, ładnie to wygląda, powiem wam. No mamy, właśnie, wnętrze kabiny. I powiem wam, że teraz tak, jak oglądam ten model, patrzę na elementy, to tutaj oczywiście dużo elementów jest w danym elemencie, powiedzmy, tak, że nie mamy tych elementów oddzielnie, tylko już są w kabinie, tak, w elemencie kabiny. I moim zdaniem to jest ok rozwiązanie. Czyżby to były, tak, chyba to są, tak, to jest dwie części, jedne do zbiornika albo do, tak, dokładnie. Nie wiem, który element ja tutaj muszę wykorzystać, bo żadnego podwieszacza, coś co można podwiesić, nie widzę żadnego zbiornika. Powiem wam, że naprawdę fajnie to wygląda. Tu mamy część kabiny. To jest to, co widać w kabinie, czyli cała płyta pancerna chroniąca pilota. A to jest najprawdopodobniej element, który wklejamy od spodu, ale w momencie, kiedy mamy na przykład zbiornik, bo bomby chyba w Thunderbolcie podwieszało się pod skrzydłami, a tu był zapasowy zbiornik z paliwem. Bardzo ładnie to się prezentuje. No, zobaczymy. Powiem wam, że tak, jak skleję ten model, to zrobię jeszcze jeden filmik i odniosę się do tego unboxingu, bo to, że elementy fajnie tu wyglądają super, to jeszcze nie oznacza, że ten model jest również super, że nie ma problemu przy sklejaniu. Bo często bywa tak, że no super bajer jest, ale jak się zacznie sklejać, to coś się dzieje nie tak, nie? Mamy fotel pilota. Zapewne ten fotel pilota inaczej wyglądał. Nie wiem, czy on był taki pełny po bokach.
czy tu nie szły rurki tylko. Trzeba będzie to sprawdzić z dokumentacją sobie. No tu mamy osłony podwozia. Tu jest spód samolotu. To nie wiem, co to jest. Który to jest element. To jest najprawdopodobniej... Nie wiem, co to jest. Gdzieś... zobaczymy później. Tu są golenie. Osłony tak samo. Podwozia. Jest sporo fajnego detalu do pomalowania i do wklejenia. Tu mamy 2 pedały do sterowania. No i teraz popatrzmy sobie na skrzydła. Zaczniemy od spodniej. Jest widoczny naprawdę bardzo fajny detal. Powiem Wam, że tutaj najważniejsze tak naprawdę to jest w tym momencie to, co widzimy na zewnątrz. Klapy widzę są już na stałe. A jeżeli chodzi o detal, jest on naprawdę całkiem przyzwoity. Nie widzę tutaj nitowania żadnego, tylko są linie podziału płyt. Ale teraz tak, co z nitowaniem? Czy on był nitowany, czy w jakiś inny sposób? Ciężko mi jest powiedzieć. Bo jeżeli był i było to widoczne, to szkoda, że producent tego nie naniósł. Ale jest bardzo dużo klapek eksploatacyjnych. No i teraz tak, tu mamy teraz, no to jest trochę jest tego modelu, będzie. No i mamy górne powierzchnie skrzydeł. I tu widzimy nity. No już pokazuję Wam. No, tu są. Gdzie jest mój... No właśnie. No i tutaj. Tu są widoczne nity. Bardzo delikatne. To są jakieś otwory eksploatacyjne, techniczne, które najprawdopodobniej trzeba będzie obkleić napisami. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten model. Osoby, które sklejały na przykład jakąś dorę, to fajnie by było, żeby się odezwała. O właśnie, tu chowamy podwozie. Albo otwieramy podwozie. Otwieramy, zamykamy. Durne. Dobrze, posłuchajcie. No mi się ten model tak wizualnie, na first looki, po prostu mi się bardzo podoba. Ale posłuchajcie, to, że teraz te ładnie elementy, zero nadlewek, trzeba... jedna rzecz, posłuchajcie. Właśnie, jak element jest montowany do ramki. Bardzo ciekawie montowany. Cienkie. Jest tak, posłuchajcie, wiecie co ja miałem w PZL-u od Army? Pierwsza 4.8 ich. Tamto mocowanie, jak macie skrzydło, wchodziło na skrzydło i to dość mocno. I kurde, co ja się nachytałem tam z tym skrzydełkiem. Zaraz Wam pokażę. To jest skrzydło w 4.8 od Army. I tu jest to mocowanie. Dalej jest z nami stąd. I tu wchodzi to mocowanie, zwróćcie uwagę, i od spodu częściowo, i na wzór na skrzydle. I powiem Wam, można nieźle sobie załatwić skrzydło, źle przycinając to, bo szczególnie od tej strony. Tutaj było mocowanie i tu można sobie rozwalić, powiem Wam, skrzydło, ale to jest pierwsze opracowanie Army. I to trzeba przełknąć, ponieważ już kolejne opracowania Army nie są takie. A te skrzydła od nich są bardzo, bardzo, bardzo delikatne. I powiem Wam, ten model właśnie od Army mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że samoloty, które do tej pory z uporem maniaka, mówię tu o Mustangach,
bo Hurricane wydali w 4.8. Mam nadzieję, że wydadzą coś większego, na przykład 3.2 albo 3.5 może. No w każdym razie powiem wam tak. Arma w tej chwili jest chyba firmą, która wykonuje najlepsze modele samolotów. Nie ma to tamto. I powiem wam, że modele Army, mimo tego, że jest tam dużo elementów, no to też mało nie jest w Dora, w 4.8. Jak ktoś sobie zakupi na przykład takiego, powiedzmy, Hawker Hurricane'a w 4.8, no może nie dla początkujących modelarzy, ale dla średnio zaawansowanych, wypuścili chyba wszystkie Hurricane'y MK2, MK1, MK2, masą malowań i powiem wam, że ja jeszcze do Army w 4.8 nie dojrzałem, jeszcze jestem za słaby bolek, po prostu szkoda zwalić tak piękny model i jeżeli chodzi o Hawker Hurricane'a, to będę sklejał od firmy Italeri w 4.8. Korci mnie strasznie też skala 3.2, tam są duże elementy, pięknie się wklejają, powiem wam. I teraz Arma powiem wam, zapodała właśnie zapowiedź Mustanga P51D. Zobaczymy, jakie będą różne ogony, bo to jest też dość istotne. W tej chwili ze wzmocnionym statecznikiem z tyłu dali, czyli tego takiego w późniejszej produkcji, że już stabilnie latał. I właśnie, czy oni wydadzą, mam nadzieję, że wydadzą właśnie może te Hellcaty, tak? Hellcaty czy Wildcaty, no, bym sobie darował, bo tego jest od cholery i ciut, ale na przykład tego Mustangi, które oni wydali, powinni wydać je w 4.8, jak nie w 3.2 i powiem wam, to byłby naprawdę szał pału. Powiem wam, że naprawdę gdyby Arma wydała na przykład jakiś model, powiedzmy w 3.5, 2, to powiem wam, mimo skali trudności, jak pi, bym sklejał ten model, jak tak, powiem wam, żebym sobie kupił, chleb nożem bym smarował, czyli kanapka studencka, z domu bym może nie wyleciał, ale powiem wam, że w 3.2 czy w 3.5 bym sobie zakupił taki model od Army, na przykład tego Mustanga, a na pewno chciałbym pomyśleć, na przykład będę też przymierzał się do sklejenia Hawker Hurricane'a od Army, ale tak jak mówię, najpierw poleci Hawker Hurricane po PZL-u, po Japończyku i po Thunderbolcie będzie Hawker Hurricane od Italeri. Jeden z nowszych modeli. No i patrzy mi się cały czas właśnie Macchi Folgore. Authentico, powiem wam, Folgore mi chodzi w 3.2, od Italeri chodzi tak po głowie, że głowa boli. Macie unboxing na kanale. Dobra, posłuchajcie. No to możemy tak pierdół o walizki po peronie. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli wam się podobają moje filmy, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, no i oczywiście wspierania kanału. Pamiętajcie, ja też muszę kupić, żeby wam to pokazać. Wy nie musicie kupować, żeby to zobaczyć. I podjąć decyzję o zakupie możecie na podstawie na przykład mojego filmu, tak? Tu raz się zachwycam, raz się nie zachwycam, czasami powiem parę słów od siebie na temat, bo pamiętajcie, ja sklejam też modele, więc jak widzę coś jako domowy sklejacz, że coś jest przekombinowane, no moim zdaniem za daleko coś poleciało, że na przykład to rozwiązanie, że mamy maski w zestawie, bez żadnego, że nic sobie u danego producenta nie musimy dokupować, żeby dobrze skleić ten model i z racji tego, że na przykład 7 dych robi się nam na przykład 100 lub 120 zł, bo tamto. Tutaj nam ten zestaw wychodzi jakieś 130 zł z tego co pamiętam. Powiem wam, że warto za ten model wtedy tyle dać, bo widać, że jest bardzo precyzyjnie zrobiony. No z tym sklejaniem nie powiem jeszcze, dlatego jest to first look, ale mamy bardzo fajne malowania, bardzo ciekawy model.
mamy kalkomanię, mamy blachy, używamy lub nie, no nie jesteście zmuszeni do tego. Macie elementy plastikowe takie same, a jeżeli czegoś nie wkleicie, to naprawdę świat się nie skończy. Dobra, moi mili, dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia, rozgadałem się niesamowicie. Mam nadzieję, że niedługo zrobimy sobie jakiś streaming. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie dziękuję wspierającym, których jest coraz więcej. Umożliwia mi to autentycznie pewne zakupy, bo pamiętajcie, to, że ja sprzedaję modele, to nie oznacza, że ja mam Wam je też pokazywać, tak? Jak chcecie, to przyjdźcie i sobie sami zobaczcie. To jest tylko i wyłącznie moja bardzo dobra wola, że założyłem kanał, żeby Wam pokazać modele i nie musicie nigdzie się szlajać po sklepach, błagać o otwarcie pudełka, a tam będzie zaklejone. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia, zapraszam do komentowania, subowania kanału. Pozdrawiam Was, cześć!